Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na kolejny odcineczek z The Moment of Silence. Ale zanim rozpoczniemy rozgrywkę, chciałbym wam coś wyjaśnić. Pod przedostatnim odcinkiem Adik mi napisał komentarz, że ludzie nie oglądają tej gierki, ponieważ popełniam podstawowe błędy. I powiem wam tak, że w pewnym stopniu muszę mu przyznać rację, z tego względu, że zaczynają mi się mieszać wątki, szczególnie kiedy jest mnóstwo dialogów i mój mózg nie jest w stanie przetworzyć tych wszystkich informacji, z tego względu, że jestem po prostu zmęczony. Jak pamiętacie, pod koniec września wam mówiłem, że miesiąc październik będzie jednym z najcięższych miesięcy, jeżeli chodzi o moją pracę zawodową. I tak, jeżeli chodzi o pierwszy tydzień, dało się to jakoś wytrzymać. Jeżeli chodzi o drugi tydzień, też jakoś to zniosłem. Ale jeżeli chodzi o trzeci tydzień, który był dokładnie tydzień temu, to zaczynały się pojawiać problemy. Wstawanie o godzinie 3:30 nad ranem i wracanie z pracy o 15:30 jest zdeczka męczące, uwierzcie mi. I tak naprawdę, kiedy wracałem do domu, jadłem obiad, paliłem w piecu, ponieważ zaczyna robić się coraz chłodniej, piłem kawę i siadałem do komputera. I długo tak nie wytrzymywałem. Oczy zaczęły mi się zamykać i zamiast położyć się powiedzmy na 1,5 godziny, 2 godziny, żeby to odespać, odpocząć, to stwierdzałem, że szkoda mi jest dnia, bo tak naprawdę wstanę o godzinie 19:20 i nic już z tego dnia nie będę miał. Dlatego kładłem się o godzinie 16:40 i o 17:10 już wstawałem. Pół godziny snu. Wydawało mi się, że jest to dużo i organizm w jakiś sposób jest w stanie odpocząć. Ale prawda była taka, że wstawałem, byłem jeszcze bardziej zmęczony niż zanim się położyłem, ale cel był taki: nagrywać odcinki dla was, żeby materiały pojawiały się na bieżąco. Odpalałem sobie gierkę i dopóki były takie elementy, gdzie chodziłem, czegoś szukałem, łączyłem jakieś elementy w ekwipunku, nie było tak źle. Ale kiedy zaczynały pojawiać się dialogi, oczy mi się przymykały i nie wszystko byłem w stanie wyłapać i zarejestrować, tak jak były przeprowadzane dialogi. Skąd mi się wzięło Lunar 5? Nie mam zielonego pojęcia, aczkolwiek kiedy rozmawiałem z antykwariuszem, on mi mówił, że muszę polecieć na jakąś stację badawczą gdzieś na Bermudy. Jedyne miejsce, z którego mogłem gdzieś wylatywać, to było lotnisko. Wiadomo, że z terminala B mogłem odlatywać tylko i wyłącznie do obserwatorium, więc pomyślałem sobie, pewnie chodzi o terminal A. A z terminala A mogłem udać się właśnie na Lunar 5. Jedynie potrzebowałem biletu. I faktycznie, kiedy rozmawiałem z tamtą recepcjonistką, mówiła, że potrzebuje biletu, żeby się tutaj dostać. Ja nie miałem kompletnie zielonego pojęcia, skąd taki bilet mam zdobyć, dlatego mi się te wszystkie wątki zaczęły mieszać ze sobą. Byłem święcie przekonany, że to właśnie w to miejsce muszę się koniecznie udać. Co ostatecznie finalnie i tak się udało, bo nie wiem jakim cudem wygrałem loterię, ale wiadomo z jakich względów prawdopodobnie była to zasługa mojego szefa, który chciał, żebym odpoczął psychicznie. Nie mam zielonego pojęcia, mam nadzieję, że dowiemy się tego wkrótce, kiedy będę ogrywał dalej ten tytuł. A tymczasem ja już was nie zanudzam swoimi problemami, kontynuujmy. Udało nam się porozmawiać z żoną naszego szefa. No dobra, w takim razie się rozejrzyjmy, co możemy wykonać tutaj dalej. I gdzie ja się ogólnie znajduję? Aha, dobra, jestem w tym miejscu. Co mamy tutaj dalej? Jest pan Stiller, z którym mogę porozmawiać. Good afternoon, sir. Hello. Fantastic weather, don't you think? Weather? Well, yeah. If you would call it that. After all, it's just the air conditioning. But it's true. This breeze is pleasantly adjusted. I do so love being in the great outdoors. The great outdoors. Well, maybe not that wrong. It kind of has that touch. May I introduce myself? Samuel Stiller. I'm Petera Wrighta. Nice to meet you. Mogę pana o coś zapytać? Can I ask you something? Anytime, pal. Jak się panu tutaj podoba? How do you like it here? How's your relaxation coming along? I feel as free as a bird flying high up in the clouds. Is that right? That means you must be feeling great. I've never felt better. All the worries, hardships, fears are gone, and even the memory of them is starting to fade. I've almost even forgotten what job I once did. Isn't that just fantastic? And you? How are you? Me? I guess I'm okay. That does not sound extremely exhilarating, friend. But that will change. Have patience. A w jaki sposób zarabia pan na życie? And what do you do for a living? I was a telecommunications engineer at Communications Unlimited. And that was so exhausting that you would prefer to forget about it? I told you I can barely remember. I think I had nightmares during the night and the day. I suddenly saw things that didn't exist and was close to going crazy. But that's all behind me now. I am much calmer and look forward to every new day. And what are you up to now? What are you going to do when your vacation here is over? I
I am going to start anew. This vacation here has really opened my eyes and shown me what's really important. And what would that be? Relaxing, taking it easy, not having to think, just feel. Enjoying life without having to be afraid. Chem products make that all possible. Co pan tu porabia przez cały dzień? What are you doing here all day long? I sit by the pool or in front of the panorama window and think. And you do nothing else? That is enough for you? I mean, aren't you sometimes in the mood for some activity? Thinking is sufficient. What are you thinking of, if you don't mind me asking? Nothing. I am thinking of a large, beautiful white area. Of nothing. Of purity. The final freedom of thought. Nothing? The final freedom of thought is to think about nothing? Yes. Infinite, uniform space. And within it the thought that cannot be held, fastened down, contained. That's freedom. Real freedom. Interesting point of view. But I have a different stance on this. That's why you are here, my friend. Your thoughts are a problem, and you can find help for this problem here. What do you mean with problems? I might need some time to kick back and relax, but other than that, I'm feeling completely... Terrible. I can see. It's in your eyes. What about my eyes? They're full of fear and anger. What a... Nonsense. I'm just fine. No, you are not fine. Your thoughts are tormenting you. Jest coś jeszcze. There is something else. Of course, friend. Od jak dawna pan tu jest? How long have you been here already? This is the 8th week. I wouldn't want to miss one single day. Shall we drink a cocktail together? Oh, not right now, thank you. I just had a cocktail. You have to drink another one. And another one. And another one. You'll see. These cocktails work wonders. Yeah, I was able to see that already. Tak, mi się wydaje, że wszyscy ludzie, którzy tutaj przybywają, to są tak naprawdę króliki doświadczalne. Poją nas jakimś alkoholem. Być może jest ten alkohol nafaszerowany jakimiś narkotykami, który prowadzi do uzależnienia. No i przez to, nie wiem, ludzie głupieją. Jest pan sam? Are you here alone? You are never alone here, my friend. There is always someone here, even if you can't see them. Someone is there for you and looks after you. Everything is so well organized, so safe and so clean. Every day is so predictable. And that is fantastic. You get a wonderful feeling of being secure. Yeah, that's all right. What I mean is, did you bring someone to accompany you? The delightful and charming Linda is my wellness attendant while I am here. And when I return home, I will enjoy being on my own. I don't need others who make me feel afraid or try to tell me things. I will be on my own and extremely happy. I always have a bond with someone who understands me. Someone provides for me as if through an umbilical cord. Now that sounds actually really a bit, scary. You haven't been here long, have you? No. You will see. It'll all fall into place. You'll soon understand how I feel, and you'll enjoy it. Szczerze powiedziawszy, to ten Lunar 5 nie przypomina mi ośrodka wypoczynkowego, ale bardziej jakiś zakład psychiatryczny. Jest coś jeszcze. There is something else. Of course, friend. Jak to się stało, że trafił pan tutaj? How did you happen to end up here? Could it be that you won the lottery too? Yes, the lottery. I really hit the jackpot. I had so much luck. You know, we all win one day. One could almost get that impression. You know, I won my ticket in the lottery as well. Really? That is an excellent coincidence. Absolutely fantastic. Yeah. Fantastic. Skąd miał pan kupon? Where did you get your ticket from? Somebody gave it to me as a gift. Isn't that heavenly? A gift? May I ask, from whom? I got it from a friend. Such a nice gift. She saw that I was not feeling well and wanted to make me happy. She was like a good fairy. That's wonderful. A close friend of yours? You could say that.
Someone that I haven't known for very long, and who has still become so important for me. The big, the one, the only one, true love? Yes, but not what you're thinking. Our relationship is more spiritual. I've heard it can happen. I'm really happy for you. Honestly. Dobra, wiecie co? I teraz mi się wydaje, że faktycznie tutaj związek z tym, że znajdujemy się w tym miejscu. Nie ma nasz szef, ale Krystyna. Jest coś jeszcze. There is something else. Of course, friend. Zresztą zauważcie, że po rozmowie z nią, kiedy czatowaliśmy, zaraz był dzwonek do drzwi i ktoś był z biletem dla nas. A z nią rozmawialiśmy, że mamy problemy psychiczne. I teraz wychodzi na to, że z tym dziadkiem też rozmawiała i tak dalej, i tak dalej. Can I ask you something else as well? Of course, friend. Czy mógłby mi pan pomóc? Could you eventually help me out here? So far, I'm not really familiar with everything around here. What's it about? Te koktajle są niezdrowe. These cocktails are no good for me. You know, they always kind of like drug me. What can I do about that? You just have to drink more of it, Mr. Wright. You'll see that these drinks are really good for you. But I don't really feel sane every time I drink this stuff. Sure you are. Only then are you really sane. Then you feel like all of us should feel. I would prefer to stay in control, to be honest. Ask Dr. Jenkins. He can surely help you more than I can. Po prostu chcę się stąd wydostać. Pomoże mi pan? Please, listen to me. I just want to leave. Can you help me? I can't stand it anymore to be in this rotating psych ward. Do you think that we are all mad here? Well, that's not what I meant by that. How did you mean it then? I mean, I'm really happy that at least you found your inner peace here. But something doesn't smell right here, and I have the very intense wish not to participate in this program anymore. You have to relax, Peter. No one leaves here before their time, and no one wants to go. Wrong. I want to leave. It was short, and for Christ's sake, a very nice time. I'm totally relaxed and centered already. But now I've had enough. What's up? Are you going to help me or not? I am best at helping you when I don't help you. Stay a few more days and you'll forget what was worrying you. But I really don't want to forget anything. Oh, yes, of course you want to forget something, Mr. Wright. You've had a difficult time, right? How did you know that? We've all had a difficult time, but that'll soon be over. Soon. Can I ask you something? Of course, friend. Dobra, wydaje mi się, że porozmawialiśmy na wszystkie tematy. Okay, Mr. Definitely. No dziwny ten pan Stiller, ale faktycznie, wszyscy tutaj trafiają z podobnymi problemami psychicznymi. Wziąłem koktajl do ekwipunku, świetnie. A my w naszym pokoju zrobiliśmy coś w rodzaju filtracji, więc mam nadzieję, że uda się ten koktajl tam przefiltrować i zobaczymy, jaki jest jego skład. Dobra, widzę, że tutaj dalej nigdzie pójść nie mogę. A nie mogę wbiec w ten korytarz. Czyli wychodzi na to, że muszę się po prostu cofnąć. Cały ten teren obiec dookoła. Okej, tędy nie przebiegnę. Doktor Jenkins. Spróbuję z nim porozmawiać, zobaczyć, czy są jakieś nowe opcje dialogowe. It's me again. Okay. Excuse me, doctor. It's me again. I'm not blind. To odnośnie tej stacji.
Okej. Well, Czyli widzę, że na tą chwilę nic nowego się nie dowiem. Dobra, mamy koktajl. Cofnijmy się zatem do swojego apartamentu. Takiego malutkiego apartamentu. Przy okazji mogę porozmawiać z Lindą. Najgłupsza kobitka, z jaką mieliśmy do czynienia póki co w tej gierce. Linda, it's me. What can I do? Proszę, powiedz mi coś o innych gościach. Please, tell me something about the other guests. My pleasure. They're all wonderful people. Kim jest ta wielka kobieta z psem przy oknie? Who is this big woman with a dog over there in the front? Oh, that is Mrs. Winter, a charming person. She's had a lot of hard knocks in life, that poor woman. But ever since she's been with us, she feels so much better. She had bad luck? Well, for God's sake, what happened to her? Dr. Jenkins told me she was once part of a sect. The Lollites or something like that. Lullets? What's that supposed to be? You should ask Dr. Jenkins. In any case, she was enslaved by a guru, a crazy guy who preached about the end of the world. She had dreadful delusions and visions. The poor woman must have been in a terrible state. She gave all her money to the guru so that he could do all kinds of crazy things. Uh-huh. And what would that be? I believe it had something to do with bomb attacks. Bomb attacks? Really? That's really unbelievable. Actually, she doesn't really look the part. Crazy, isn't it? Yeah, well, at some point she was flat broke, and she's lucky that someone gave her a lottery ticket. Uh-huh. She won this vacation in the lottery too, huh? Yes, of course. She's already been here for 2 weeks, and her hallucinations are gradually subsiding. A co z tym facetem w stroju do joggingu? And what's up with this guy? In the jogging suit? Ah, Mr. Stiller. Sure, that's a difficult case. He's already been here for 12 weeks. He almost belongs to the family. 12 weeks? Holy cow. That's probably pretty expensive for him. No. He was invited by Cubicam. Oh, yeah? Invited, huh? For 12 weeks? How come he got that lucky? Cubicam had declared him as a level 1 guest because he was not satisfied with his first stay. Is that right? What went wrong? Did he get sick from the cocktails? They didn't work. After 4 weeks, he was still depressed and moody, just like before his vacation. So his wife sent him back to us. And Cubichem is paying for the whole thing? Cubicam guarantees the effectiveness of its products, and Lunar 5 guarantees optimal recreational value for the stay on the station. If the results are not optimal, Cubicam offers its guests a 12-week intensive treatment. Can I ask you? That's what. Brak nowych opcji dialogowych. Thanks, Linda. See you later. No dobra. Dowiedzieliśmy się co nieco o gościach. A ja się teraz zastanawiam, gdzie mam pobiec, żeby trafić do swojego pokoju. Jestem w tym miejscu, okej. Tu się cofam. Sektor mieszkalny. Dokładnie, o to miejsce mi chodziło. I z tego co pamiętam, nasz pokój był numerem 28. O, czyli mamy sporo do przejścia.
Tu jest nasz pokój. Skaner dłoni. Dobra, podejdźmy zatem do tego stołu i zobaczymy, co się stanie, kiedy przeleję przez to koktajl. I'm sure I can put them to good use later, and I already have someone in mind. Mam jakieś kapsułki. O kurde. These are capsules. Probably psychopharmaceuticals. They are half dissolved already. Half a minute later and you wouldn't have seen them anymore in that cocktail. Dlatego ludzie się uzależniają od tych koktajli. O kurde. Dobra, widzę, że przy umywalce nic już więcej zrobić nie mogę. Do toalety czy chcę wchodzić? Niekoniecznie. Ale widok na obracającą się ziemię? Mnie by to przyprawiło o zawroty głowy. Szyb wentylacyjny. An air duct. Może tu będę mógł coś użyć, na przykład ten ręcznik. There you go. Let's see what the air conditioning system will say to that. O! Service instruction. Malfunction of your cabin's air conditioning. The air composition values deviate from their normal setting of 21% oxygen, 1% carbon dioxide, and 78% nitrogen. Okej, znamy skład powietrza. Ale czy to mi się do czegoś przyda? Nie mam zielonego pojęcia. Więc ja w ogóle muszę zrobić z tymi kapsułkami. No bo Peter mówi, że wie, gdzie by mógł je wykorzystać. Fajnie, że chociaż on wie. Chociaż z drugiej strony... Mam szklankę. Może ja też bym mógł zrobić jakiś koktajl i komuś to podać. Ale to chyba w tym przypadku bym musiał się cofnąć pod bar. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sektor wejściowy. No idzie się pogubić na tej stacji badawczej. Engine room. No entry. I don't have the key. Wejście do maszynowni. Niestety nie posiadamy klucza. A kto takowy klucz może posiadać? No pewnie ktoś z obsługi. No właśnie, może o to chodzi, żebym kogoś z obsługi, nie wiem, znarkotyzował. Linda, What? Mam parę pytań dotyczących mojego urlopu w tym miejscu. I've got some questions regarding... I am trained to answer your every... Znalazłem te drzwi. I found a door over there. I would think it leads into Sector B. I would really like to look around there just out of curiosity. Maybe you offer a guided tour, or you have official opening hours for your visitors. I'm sorry, but Sector B is only to be entered by authorized QBChem service personnel. That sector is too dangerous for the visitors and guests. Oh, that's too bad. There are no exceptions? I am sorry, Mr. Wright. Even Dr. Jenkins doesn't enter the sector, even though he's the only one who has the key for any absolute emergency. Doktor Jenkins powiadasz, tak? Thanks, Linda. That was very interesting. See you later. See you later, Mr. Czyli dała mi do myślenia, może za pomocą tych kapsułek powinienem pozbyć się doktorka i przejąć jego klucz. A my doktorka widzieliśmy w sektorze rekreacyjnym. No, biegnij tutaj. Tylko, że tak, doktor Jenkins stał w tym miejscu. Teraz go tutaj nie widzę. My God, this coffee is dreadful.
You can't even mix powder and hot water properly. You've almost got to admire such a sophisticated level of stupidity. Doktorek pije kawę. Może mógłbym to w jakiś sposób wykorzystać? Enjoying yourself, Mr. Wright? Come on and have another one of our excellent cocktails. Tylko w jaki sposób miałbym odwrócić jego uwagę? Enjoying yourself, Mr. Wright? Come on and have another one of our excellent cocktails. Nie wiem, w jaki sposób miałbym odwrócić jego uwagę, żeby sobie stąd poszedł i mógłbym kapsułki dosypać do jego kawy. Hello, Mr. Still. Mr. Wright, have you settled in already? It's all right, I guess. Może będę mógł poprosić pana Stillera o pomoc. Could you eventually help? So far, I'm not really... What's it about? Czy może o coś jeszcze zapytać? Po prostu chcę się stąd wydostać. Niestety nie ma nowych opcji dialogowych. Okay, Mr. Stiller. I'll see you later. Definitely. A wiecie, tak sobie pomyślałem, że może ten gościu zawoła doktora, że się źle czuje. Ja w tym czasie dosypałbym mu pigułki, ale jednak chyba nie o to tutaj chodzi. A spróbuję zrobić inaczej. Po prostu opuszczę tą lokację i wrócę tutaj za chwilę. Tutaj nie przejdę, z nikim nie mogę porozmawiać, okej. Wiecie, czasami to działa w grach przygodowych. Opuszczamy lokację, wchodzimy z powrotem, no i dochodzi do jakiejś interakcji. Coś się dzieje. O, widzicie, doktor Jenkins teraz przyszedł tutaj, więc jest duże prawdopodobieństwo. Excuse me, Doctor. It's me again. I'm not... Well, Have a good... Jest duże prawdopodobieństwo, że doktorek pójdzie znowu napić się kawy. Kubek kawy. no. It's not working this way. Tak tego nie zrobię. O. Czy ja bym musiał tutaj coś wlać w pierwszej kolejności prawdopodobnie? Może koktajl będę mógł zabrać? Albo te kapsułki powinienem w czymś rozpuścić? No ale tak, drugiego koktajlu zabrać nie mogę. Chyba że w jakiś sposób otworzyć te kapsułki. Na przykład za pomocą noża. O właśnie, mamy granulat. I can't wait to see what effect this will have on Dr. Jenkins. Pozbyliśmy się proszku i obstawiam, że po raz kolejny muszę opuścić tą lokację i wrócić tutaj z powrotem. No jest troszeczkę takiego bezsensownego biegania.
Dobra, doktorek prawdopodobnie poszedł się napić kawy, więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będzie na tyle zrelaksowany, że być może uda się zabrać jego klucz. Łyczek kawy i dobranoc. Well, you know what? I don't think I feel all that good today. I've, gotta lie down for a minute. My first damn sick day in 28 years of service. You keep watch for a while. I teraz widzisz, doktorku, nas maszerujecie jakimiś prochami, a teraz widzicie, jak one działają. Mamy to. Wygląda troszeczkę jak pilot od samochodu. Ale skoro mamy kartę, to będziemy mogli dostać się do maszynowni, a z maszynowni dostać się do sektora B myślę, że już nie będzie większego problemu. Sektor mieszkalny. Wow. This is an engine room. Over there are man locks. This panel probably controls this bulkhead over here on the right. I wonder why it's turned off. It seems that from here they transport extremely heavy loads from one sector to another. That was not it. I hear something. A noise. Sounds like a hissing. As if gas was leaking out. Ja prawdopodobnie będę mógł tutaj ustawić te parametry, które wyświetlały mi się w moim pokoju. Poczekajcie, bo ja sobie zrobiłem tego screena zapobiegawczo. I teraz tak. Skład atmosfery różni się od standardowych 21% tlenu. Gdzie jest tlen? Czy tutaj jest tlen? Następnie mamy 1% dwutlenku. 78% azotu. Nie wiem, czy to tutaj chodzi. That was not it. Okej, dobra, co się wydarzyło? Mamy zielony przycisk, ale That was not it. to nie było to. Very interesting. On this panel you can type in your parameters. Should I just try and see what happens? Czyli tak, tutaj mam 21, tutaj mam 01, tutaj mam 78. A gdybym wpisał na przykład tutaj, nie wiem, 78... But also like gas leak. Tutaj powiedzmy wpisał 21. O, no i mamy przejście. There you go. That's the elevator. What the hell is this here? A plant? Machines produce
Machines? I have to take a closer look at this. Co to jest za dziwne miejsce? Wow, złom. Uszkodzony robot. Aha, tutaj są roboty, które są działające. Coś wyjąłem, jakiś element. I kolejny. That's an energy stick out of this thing, this surveillance drone. I'm sure Cypher and Lou would give an arm and a leg for such a souvenir. A tool. Dobra, udało mi się wziąć 2 elementy z tego drona. Może faktycznie będziemy musieli to przetransportować do Cyphera. Pas transmisyjny. There have to be quite a few of these things, and more new ones are coming out of this opening. It doesn't seem to stop. Może ja jakiegoś drona będę mógł tutaj popsuć i przełożyć dobre rzeczy do tego, no nie wiem. Tak staram się tutaj dokładnie rozejrzeć. Bo mogę udać się jedynie do windy, spojrzeć na złom. O! Ale widzę, że nic nie jest tutaj interaktywne. Tu też są jakieś roboty. Może tutaj coś będę mógł podmienić. Tylko bym musiał poczekać, aż podjedzie partia robotów. Teoretycznie mógłbym tutaj coś użyć, ale chyba nie chodzi o ten element, może chodzi o ten element. No zobaczymy. Okej. Dobra, i coś się wydarzy, czy nie? That's an energy stick out of this thing, this surveillance drone. I'm sure Cypher and Lou... No bo tego drugiego elementu tutaj podmienić nie mogę, nie? Jeszcze raz spróbuję. A potem postaram się udać do uszkodzonego drona i wsadzić to. Może w ten sposób dron zadziała? Dobra. No nie, ewidentnie nie mogę tego tutaj włożyć. Mr. Wright, there has been an incident. The station must be evacuated immediately. Please follow me, quickly. No i świetnie.
i wróciliśmy z powrotem na lotnisko. Słuchajcie moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek, mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, hej!